idę, Przemysław. Wchodzimy do więzienia KGB. A oto baszta Gedymiła i Przemysław na jej tle. Wlezie czy nie wlezie? Dalej trwa konsumpcja zielonego pomidorka. Języki rosyjski chyba tu jest, białoruski jest, ukraiński, polski. Myślę, że do sałatek też można dać, albo jako dodatek do ryżu. Sami sąsiedzi. Zagryzka pewno do wody. Siemanko, tu Przemysław, jest Agnieszka. Witamy w Wilnie. Dzisiejszy film nie będzie zbyt ambitny, zaczynamy niestandardowo, czyli od jedzenia. Chociaż nie wiem, czy to w naszym przypadku niestandardowo, ale tak zaczynamy, bo ruszyliśmy z Warszawy do Wilna o 3:00 nad ranem, więc nie jesteśmy w najlepszej formie film, więc zaczyna się od naszej obiadu-kolacji, a w zasadzie śniadanie obiadu-kolacji dla niektórych. Czekamy. Mamy dobre piwko. Znaczy Przemysław ma, ale mi smakuje. O dziwo. I herbatki rozgrzewające. A zwiedzanie od jutra. Tutaj taki jakby rosołek zamówiliśmy, rozgrzewający. Dostaliśmy do tego pieróg z ciasta drożdżowego. Nazywa się tutaj kibiną. To jest bardzo popularne tutaj. Jak się nazywa? Kibina. A rozkroisz? Miękko wchodzi nóż. Z mięskiem. Kruche. Fajne. A Przemysław po zjedzeniu rosołka z pierożkiem teraz wziął to, co lubi, tutaj widać bardzo. Robiona tutaj kiełbacha. Tak. Jest w niej samo mięso. Nie ma jakichś szpyrek, tłuszczu, który trzeba wypluć. A to z chrzanem czy czym podają? Wszystko jest. Napisane było, że barszcz. Wygląda jak na zdjęciu. Kolor trochę inny niż u nas. Nie jest taka czerwona, jest taka bardziej bordowa, czy purpurowa. Zobaczymy. No, rzeczywiście jest to zupa na bazie buraka, ale nie tak intensywnie buraczana jak u nas. Tak sobie niespiesznie idziemy po obiadu, kolacji i tu widzimy już pierwsze wpływy nasze. Tutaj, jak widzimy, z tego domu wyjechał w 1824 do Rosji Mickiewicz, opuszczając Wilno na zawsze. Zesłany do Rosji. Został zesłany. A tutaj za plecami Przemysława Uniwersytet Wileński, na którym podobno studiował sam Mickiewicz oraz Słowacki. A teraz jest tu przemyślny Przemysław, który próbuje skończyć jakieś dzieło. Dzisiejszy dzień zaczynamy od zwiedzania i najlepszym miejscem będzie hala targowa, gdzie można dostać wiele lokalnych produktów. Zobaczymy, co tam mają fajnego. Przemek już nie może się doczekać, zwłaszcza że z innego vloga wiemy, że będą kiszonki, wpływy koreańskie. Gogomeli będziemy szukać. Jesteśmy w środku. Byłem kiedyś pierwszy raz chyba. Słychać nasz język. Wszyscy oglądali tych samych vlogów. Zaczęło się od mięsek, baleronów i boczków. Tak, wchodzimy na halę targową, pani od razu nas zagaduje po polsku i lokalne litewskie kiełbaski i daje wszystko do degustacji, zupełnie jak na vlogu Makłowicza, który wczoraj sobie oglądaliśmy. I wszystko bardzo dobre, dobrze doprawione. Om nom nom. Oczywiście skusiliśmy się i jakieś tam kiełbaseczki sobie kupiliśmy. Co tu jeszcze można kupić? Lokalne sery i w ogóle lokalny chleb i jeszcze nie wiem, dużo rzeczy lokalnych. Zobaczymy. Om nom nom. Tylko jest taka ważna uwaga, trzeba mieć gotówkę. Jak zawsze. Widzimy zielone pomidorki tutaj. Widzimy również antonówkę. Wszystko chyba jest kiszone. Tak. Wiemy, że kiszone z innego vloga i że to są pływy z
Korei tutaj i to można na każdym tutaj miejscu spotkać, że to jest bardzo popularne, domowe, bez żadnych konserwantów, bardzo zdrowe. No i Przemysław Przemyślny zrobił drobne zakupy na targowisku, gdzie o dziwo bardzo dużo mówi po polsku. Niektórzy z akcentem, a niektórzy bez. I się zastanawiam, czy to są Polacy, czy to są jacyś inni sąsiedzi. Niekoniecznie Litwini, bo litewski nie jest podobny. Tutaj wiemy, że dużo rzeczy kiszą. Zacznijmy od jabłek Antonówek. Lubią kiszone rzeczy. Dla fanów kiszonki, tak jak Przemyślny Przemysław, to jest raj. Wszystko w zasadzie ukiszą. My mamy tutaj Antonówki. To jest chyba buraczek kiszony. Ja jednak myślę, że to jest czerwona kapusta. Buraczek kiszony był na filmie innym. No i gogomele. Rzecz, której u nas... I zielone pomidorki kiszone. A ja jakiś ser spróbowałam naturalny. No i jest mleczko dla mlekopijcy. Test kiszonego zielonego pomidorka. Zdrowy na pewno. No myślę, że warto mieć takie coś i zagryźć do obiadu. Tylko muszę powiedzieć, że twardy, ale bardzo smaczny i paskowaty. Nie spróbowałeś tych kiszonych ostrych rzeczy, jak z marchewką i takie tam. No, nawet tego. czosnek kiszą. No czosnek to i u nas się kisi. Ale tylko do ogórka, a nie, że tak normalnie. I zwykle wywalany jest, bo kto jak czosnek taki. A to jedzą. Przemysław je. Idziemy do miejsca, w którym podobno w sezonie są tłumy. Zobaczyć matkę ostrobramską w Ostrej Bramie. Widać już tutaj jakiś drogowskaz, więc jest blisko. Aczkolwiek jak spytałam znajomych z Wilna, co tu zwiedzić, to wszyscy, którzy tu mieszkają, na co dzień podawali plac katedralny. Ale o tym później. Jesteśmy już blisko. Tutaj. Stoi. Tu już kolejny Polak wspomniany. Tu jest ta Ostra Brama. Maryję pokazali tutaj na telebimie. Nie wiem, czy to znaczy, że nie zobaczymy jej na żywo, czy o co chodzi, ale zaraz to rozkminimy. W sumie nie zauważyłam, ale tutaj za tą krzywą widać tą matkę ostrobramską. Te złote ornamenty, to jest to. Jak ktoś chce ją zobaczyć na telebimie, to jest też taka możliwość, nie musi wchodzić do kościoła. Tak, pójdziemy tam. Kiloma schodami trzeba przejść murowymi do matki ostrobramskiej. Złamać nogę przy tym można. Jak mówi Przemysław, to wymaga poświęcenia i ofiary. A tutaj znowu Maria Seradias. Można dać na ofiarę. Tam w drodze do Maryi też było. Nie skusiliśmy się, ale dużo emerytów szło. Co robimy teraz z Przemyślnym Przemysławem? Zima za oknem, nie ma to jak grzane wino i tortas. I jesteśmy w miejscu, gdzie jest dużo serów. Tutaj jest napisane, że to jest jakieś legendarne sery tutaj są z 1924 roku. I o dziwo, mamy tutaj do kawy kawałeczek takiego sera. Zaraz powiem, czy dobry. Ja jestem myszą, więc lubię sery. Ser żółty, o ciekawym smaku. Nieprzyprawiony. Ważne, że nie ma tych minków i tego tam. Dobry. Jako że Przemysław nie jest myszą i powiedział, że mogę wziąć jego kawałek, tak? Potwierdzasz? Zjem sobie i drugi. A potem zapiję kawusią. Nie jest myszą, a kim jest? Nie wiem, czy jakieś zwierzątko lubi kiszonki. Szczur wszystko zje. Dobry bardzo ser.
jak na żółty. Nawet się zastanawiam, czy nie weźmiemy. Om nom nom. Co nie przejdziemy 2 kroków, jest kolejny kościół. Tutaj widać, że całe Wilno jest pełne różnych kościołów. To nawet nie wchodzimy, bo i tak nic nie zapamiętamy. I są katolickie i niekatolickie. I co kawałek. Tutaj jest wspomniane o 700-leciu Wilna. Jeszcze na Placu Katedralnym powinien być zegar, który to odlicza. Jak sprawdziliśmy, to będą obchody w przyszłym roku. 2 razy będą obchodzić. Raz w styczniu, raz w lipcu. I z pompą mają być te obchody. Co ciekawe, Wilno, znaczy Litwa odzyskała niepodległość w tym samym roku co Polska. I tak sobie chodzimy. Teraz wchodzimy w takie nisko zabudowane uliczki Starego Miasta. Co ciekawe, o, tu jest swajak jakiś, nie znamy, ale to jest informacja, że tu było getto w Wilnie. Przemysław zdobywa wzgórze Giedymina. Ja sobie weszłam na dziedziniec tego Placu Katedralnego. O, podobno w las właśnie dostałam powiadomienie. Sufcio, na pewno będzie świetna panorama. To zaledwie kilka stopni po schodach, kilkadziesiąt może, ale można się poczuć w tym mrozie jak zdobywca Himalajów. Tutaj zabytkowe ruiny, tam 3 krzyże. No a przed nami baszta Giedymina i widoki na Wilno, góry. Wszędzie te kościoły. Kościół goni kościół. A obok pomnik Mickiewicza. Przemek stoi przed budynkiem dość imponująco wyglądającym. Nie może się doczekać, aż wejdziemy. Będzie to Muzeum KGB, zwane też Muzeum Okupacji. Podobno wiem tutaj od źródeł Przemysława, że ten miniserial Netflixa Czarnobyl też tu kręcono. Wchodzimy do więzienia KGB. Już czuję, że będzie coś długo. Chyba izolatka po prostu. Może tak być. Boksali, do boksu. Dla nowo przybyłych. Cudownie. Dobre miejsce na przesłuchanie. Przesłuchiwano? Myślę, że na pewno herbatkę też mogli komuś podać. Nie? Na pewno podawali herbatkę. Officer's room. Co tutaj się działo? Oficer. To mają sprzęt jakiś. Luksus nawet, można powiedzieć. Faktycznie mogli tu kręcić ten film. Tak wygląda mi jak z starych radzieckich filmów. Lub polskich. Polskich niekoniecznie mi się tak kojarzy, ale z ruskim jak najbardziej. Pokój strażników. Strażników, pokój. Ale po co im ta waga była? Może ważyli te towary dla gości w pierdlu. Takie grube drzwi to mało kto ma w mieszkaniach, tylko jedną osobę znamy, która ma takie grube drzwi. Przemysław przyzwyczaja się. Taka oto prycza. Okropność.
Co tu jeszcze jest? No szafka jest. Jakiś wieszaczek. Nie Osobna cela Gestapo Prison. Osobna cela dla Żydów. Cela z 1969-1980. Jest i karcel. To jest jakby toaleta. Kranik z wodą też jest. Okropne. To jest mocna cela. Padek celi. W ścianach są dziury od kuli. Tu są prysznice KGB. Spacerowniak. Ja dziękuję. Tak. Okropne. Ja myślę, że teraz w Rosji jest podobnie. Grochówkę rozdaje wojsko. Muszę powiedzieć, że militaryzacja w Europie postępuje. Nie za dobrze wygląda. Idziemy na tą słynną dzielnicę hipsterów u Żupis. Zobaczymy, czy będzie jakiś hipster. Sądzę, że w taką pogodę to nie. Kiedyś pokazywałeś, że worki od śmieci są też w takiej firmy. No i dotarliśmy do dzielnicy Uzupia. Kiedyś dzielnica biedy, dzisiaj artystów, hipsterska. Zobaczymy, co tu jest. Jesteśmy w dzielnicy Uzupia, która jakby państwo mają własną konstytucję. To można Republika Uzupia przeczytać. Jak program Partii Razem. Każdy ma prawo do ciepłej wody i ogrzewania zimą. Też teraz chciał mieć ogrzewanie. Do czego jeszcze mamy prawo? Do tego, żeby robić pomyłki i być unikalnym. A w ilu językach jest po rosyjsku? Może i po polsku. Po polsku też jest. Możesz nagrać po polsku. Tutaj. Jest zwycięża, nie proszę się nie poddawać. Czyli najlepiej w zasadzie nic nie robić. Człowiek ma prawo mieszkać obok wilenki. Człowiek ma prawo kochać kota i opiekować się nim. Coś było o piesku też. 11 jest. Pies ma prawo być psem. 12. 11. Człowiek ma prawo opiekować się psem, dopóki śmierć żadnego z nich nie zabierze. 30. Człowiek ma prawo mieć braci, siostry i rodziców. 31. Człowiek może być wolny. 32. Człowiek jest odpowiedzialny za swoją wolność. 33. Ma prawo płakać. 34. Ma prawo być nierozumiany. 38. Ma prawo nie lękać się. Ma prawo nie mieć żadnych praw. 37. Republika Uzupia. No i jesteśmy w miejscu pocztówkowym, czyli na placu katedralnym. Pokaż tą wieżę. I tu postawili choinkę. Jeszcze się nie świeci, ale jest. No i tu powinniśmy zobaczyć ten zegar, podobno, który też odlicza 700-lecie Wilna. Zobaczymy, czy jest. Zróbmy sobie fotkę. Jeszcze jedno ujęcie, trochę z innej strony. Jest tu pomnik, na którym jest napisane, jak Przemysław zauważył, o dynastii Gedyminas. Tam dalej już widać górkę, na którym powinna być taka wieża Gedymina. Jest Jogalla, czyli nasz Władysław Jagiełło, który też należał. Odlicza. Faktycznie. Zostało 95 728 minut do 700-lecia Wilna. I jeszcze parę sekund. 2 miesiące, 66 dni i 1595 godzin. Jak na moje to trochę bez sensu mówić 2 miesiące i 66 dni. Może po prostu 2 miesiące. A, no właśnie, bo to jest bez sensu faktycznie.
Raczej 66 dni, ale to głupio tak napisali. Kupiliśmy bilet za 10 euro do zwiedzenia podziemi tej katedry, więc może jednak jest to coś ciekawego. Na pewno w mauzoleum przeczytałam, że są królowie polscy i żony królów polskich pochowani. Ciekawe, czy uda się tam dostać. Tak samo jak Polska przyjęła chrzest z Czech, tak Litwa przyjęła go od Polski. Tutaj widzimy portret, jak król Polski Jagiełło wraz z żoną Jadwigą nadają chrzest Litwie. W dodatku chyba obraz jest z Krakowa, nie? Pisze, że pod patronem Uniwersytetu Krakowskiego. Znowu wzmianka o naszych, tym razem królowej Bonie. Widać, że historia Litwy to jest w dużej mierze historia Polski. Aczkolwiek według mapy to księstwo litewskie dość duże było. Kijów należał do Litwy. Krym nie, a my też tutaj pod Mołdawię. Prawie dostęp do Morza Czarnego. A tutaj Stefano Batoro. Ale tu proszę zwrócić Stefan uwagę, że za Batory? Batorego to Kijów już dla odmiany Polski. Gdzie jest Kijów? A tak, Polski. Litwa się nagle skurczyła, za to Polska. Już prawie pod Krym. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. W bibliotece. W katedrze wileńskiej. To rozumiem taki stół. Regały z książkami. Przemysław by zasiadł. Zaraz nam powie, co tu widzi. Co tam jest. Sztuka baroku, wojna i pokój. A, po polsku niektóre. A tutaj dowiadujemy się, że pod Grunwaldem to nie tylko Polacy walczyli, ale również Litwini.